Mark Zuckerberg wydał $100 milionów na podziemną twierdzę na Hawajach. A potem uspokajał, że to tylko piwnica. Twórca ChatGPT Sam Altman gromadzi broń, złoto i wojskowe maski przeciwgazowe. A 5 anonimowych miliarderów zapytało badacza technologii, jak po końcu świata zmusić uzbrojonych ochroniarzy do posłuszeństwa. Na stole pojawił się pomysł elektrycznych obroży. Najbogatsi ludzie świata są już przygotowani. Czy wiedzą o czymś, o czym my nie wiemy? Obroża. Pięciu miliarderów zaprosiło znanego pisarza i znawcę nowych technologii Douglasa Rushkoffa do pustynnego kurortu. Pisarz błędnie założył, że będzie opowiadał o przyszłości technologii. Tymczasem miliarderzy chcieli wiedzieć jedno: jak po upadku świata, kiedy pieniądze przestaną cokolwiek znaczyć, zmusić uzbrojoną ochronę do lojalności. To właśnie wtedy pojawił się pomysł elektrycznych obroży, które umożliwiałyby utrzymanie dyscypliny wśród strażników schronu. Rushkoff, opisując to spotkanie po latach, zastanawiał się, dlaczego najbogatsi ludzie na planecie, słysząc o końcu świata, nie pytają go, jak zapobiec nadchodzącej katastrofie, tylko jak utrzymać władzę nad tymi, którzy będą pilnowali ich drzwi. Drugim pomysłem, który pojawił się w trakcie spotkania, były szyfrowane zamki strzegące dostępu do magazynów z jedzeniem. Kod do nich znajdowałby się w głowie właściciela obiektu. Głód stałby się swoistą smyczą. Nie musiałbyś grozić nikomu bronią czy przemocą, jeśli każda porcja kalorii byłaby wydzielana np. z poziomu aplikacji w telefonie. Rushkoff zauważył jednak, że ten plan ma pewne dziury. Bo w jaki sposób kod do spiżarni miałby powstrzymać uzbrojonego, głodnego żołnierza przed zwróceniem się przeciwko swoim mocodawcom? Trzeci pomysł był chyba najbardziej dystopijny. Żeby w ogóle pozbyć się problemu wynikającego z lojalności, można ludzi zastąpić maszynami. Według relacji Rushkoffa na stole pojawiły się wojskowe roboty bojowe pilnujące perymetru. I paradoksalnie ten pomysł wydaje się najlepszy. Robot nie ma rodziny, nie domaga się wypłat w walucie, która po katastrofie i tak przestanie mieć znaczenie. Maszyna nie zawaha się ani sekundy, gdy każesz jej otworzyć ogień do wygłodniałego tłumu. Idealny strażnik to taki, który nie potrafi się zbuntować, bo nic go do tego nie motywuje. Jeszcze raz przypomnę, czego w rozmowie z miliarderami nie było. Nikt nie zapytał, jak nie dopuścić do katastrofy. Rushkoff nazwał ten stan umysłu the mindset, czyli wyjątkowa arogancja i wiara elit w to, że ich gigantyczny majątek pozwoli im uciec przed Armagedonem, nawet przed takim końcem świata, do którego sami przyłożyli rękę. W kuluarach przewija się nazwa The Event, czyli wydarzenie, w którym cywilizacja, jaką znamy, nagle zgaśnie. W głowach elit ten upadek jest traktowany jako coś nieuchronnego. Cała ich kalkulacja sprowadza się do jednego: kto po wszystkim przetrwa i potencjalnie utrzyma władzę. Warto podkreślić, że nikt nie udowodnił, że powstałby chociaż jeden prototyp wcześniej wspomnianej obroży, ale na podstawie takich rozważań możemy mniej więcej wywnioskować, jakiego świata po katastrofie spodziewają się elity. Świata, w którym muszą odgrodzić się od żądnego krwimotłochu. Problem w tym, że historia ostatnich wielkich kataklizmów bezlitośnie weryfikuje ich strach. Jeśli myślisz, że w obliczu apokalipsy to twój sąsiad staje się twoim największym wrogiem, to znaczy, że nie słyszałeś, jak w obliczu zagrożenia może zachować się władza. Panika elit. Nowy Orlean, 2005 rok. Woda po huraganie Katrina zalewa miasto, a zdesperowani ludzie uciekają w stronę suchego gruntu. I tu zaczyna się część, którą media lubią przemilczeć. Na moście Danziger padają strzały,
za które nie są odpowiedzialni agresywni szabrownicy, tylko służby mundurowe, które otwierają ogień do bezbronnych, uciekających przed wodą ludzi. Życie stracił m.in. niepełnosprawny mężczyzna postrzelony w plecy. Później policja próbowała tuszować sprawę, podrzucając mu broń. Pisarka Rebecca Solnit opisała ten mechanizm jako panikę elit. Pokazała, że w sytuacjach skrajnego zagrożenia to niezwykli obywatele tracą resztki człowieczeństwa, tylko osoby sprawujące władzę. Bo w rzeczywistości zwykli ludzie najczęściej pomagają sobie nawzajem. Dzielą się jedzeniem, wyciągają sąsiadów z wody. Najwięcej problemów, jak pisała Rebecca Solnit, bierze się z postaw polityków, policji i wojska, czyli tych, którzy w pierwszej kolejności powinni śpieszyć z pomocą. Im wyżej ktoś jest w hierarchii, tym bardziej w kryzysie boi się nie samej katastrofy, tylko chwili, w której utraci władzę. Z naukowego punktu widzenia ten strach ma bardzo konkretną mechanikę. Socjologowie nazywają to zjawisko architekturą strachu, albo po prostu samospełniającą się przepowiednią. Elita, która ulega panice, zaczyna się odgradzać, odcina całe dzielnice i werbuje prywatną armię, zanim ktokolwiek w ogóle ją zaatakuje. I tu pojawia się haczyk, bo samo ubezpieczenie się na wypadek wojny potrafi tę wojnę wywołać. Stawiasz mur, uzbrajasz strażnika, bezpodstawnie traktujesz swojego sąsiada jak wroga, aż sąsiad w końcu w to uwierzy. Na tym strachu można też nieźle zarobić. Robert Vicino, który sprzedaje miejsca w podziemnych kompleksach, powtarza swoim klientom jedną liczbę: 21 dni. Tyle według niego ludzie na zewnątrz wytrzymają bez jedzenia, zanim zaczną zjadać siebie nawzajem. To nie jest jednak raport naukowy, tylko slogan, który ma sprzedać miejsce w podziemnym sarkofagu. Vicino, zapytany, dlaczego jego schrony są tylko dla wybranych, odbił to pytaniem: a jak myślisz, kogo rząd trzyma w swoich bunkrach? Bezdomnych i przestępców? To jedno zdanie idealnie obrazuje fakt, że na świecie są równi i równiejsi. J.C. Cole, były szef izby handlowej, zbudował w górzystym regionie Poconos niedaleko Nowego Jorku Safe Haven Farms, czyli sieć schronów dla elity finansowej. Obiekty z zewnątrz udają zwyczajne farmy i stadniny. Gwarantuje to klientom absolutną dyskrecję, bo nikt ze świata zewnętrznego nie ma prawa wiedzieć, co jest w środku. Opisując tę strategię, Cole posługuje się wojskowym żargonem i nazywa ją OPSEC, czyli bezpieczeństwem operacyjnym. Twój wróg nie może cię zaatakować, jeśli w ogóle nie wie o twoim istnieniu. Co ciekawe, J.C. Cole wyznał, że elity panicznie boją się jednej konkretnej sytuacji. Momentu, w którym po załamaniu systemu musieliby strzelać do własnych, głodujących sąsiadów. Pancerne mury, wieże strażnicze i drut kolczasty przyciągałyby uwagę. Dlatego bankierzy stawiają na kamuflaż. Schowanie twierdzy za fasadą farmy sprawi, że nie będą musieli walczyć z sąsiadami i będą mogli patrzeć w lustro bez wyrzutów sumienia. Nikt nie zapuka do drzwi, o których istnieniu nie ma pojęcia. Kiedy już uznasz, że reszta ludzkości to dla ciebie śmiertelne zagrożenie, kolejny krok wydaje się logiczny. Antonio Garcia Martinez, były menadżer Facebooka, który kupił posiadłość na wyspie Orcas w USA i uzbroił ją po zęby, wprost wyśmiewa klasyczny mit prepersa, samotnego bogacza, który zamyka się w piwnicy z puszkami konserw. I to właśnie dlatego miliarderzy z pierwszego rozdziału wypytywali Rashkoffa o obroże dla swoich ochroniarzy. Oni dobrze wiedzą to, o czym Garcia mówi wprost. Jeden uzbrojony facet szybko padnie pod naporem setek zdesperowanych ludzi. Dlatego potrzebujesz prywatnej armii, nie jednego strażnika, całego lojalnego oddziału. Twój schron przestaje być tylko bezpieczną przystanią. To bardziej mały garnizon, który musi być przygotowany na regularne oblężenia. No dobrze, ale skoro już ustaliliśmy, że dla elit to my jesteśmy największym zagrożeniem, warto zastanowić się, czego tak naprawdę się boją. The Event. Najbogatsi ludzie z Doliny Krzemowej nazwali koniec świata The Event, czyli wydarzenie.
Ta nazwa bardziej kojarzy się z premierą jakiegoś produktu niż z momentem kolapsu społeczeństwa. W The Event nie chodzi o jedną konkretną katastrofę. Chaos może zostać wywołany przez coś niepozornego, jak upadek dolara, albo przez coś spektakularnego, jak słoneczny rozbłysk, niszczący całą infrastrukturę energetyczną i elektronikę. W trakcie spotkania Rashkow wywnioskował, że The Event może być momentem, w którym dolar przestaje mieć jakąkolwiek wartość, a opłacani nim ludzie przestają być lojalni wobec swoich przełożonych. Przyjrzyjmy się zatem scenariuszom, które mogą sprawić, że na Ziemi rozpęta się piekło. Pierwszy z nich jest najbardziej techniczny. Wystarczy jeden wystarczająco silny impuls elektromagnetyczny i elektronika całego kraju zamieni się w złom. Wszystko przestaje działać. Komputery, telefony, sieć energetyczna, bankomaty, pompy paliwa. I to nie jest wizja rodem z filmu postapokaliptycznego. Rząd USA traktuje ten scenariusz śmiertelnie poważnie. W 2015 roku Pentagon wpompował $700 milionów w słynną podziemną bazę w górze Cheyenne. Wszystko po to, aby zamienić kompleks w gigantyczną klatkę Faradaya, która ochroni bazę przed impulsem elektromagnetycznym. Miliarderzy również nie próżnowali. Bunkry z sieci Vivos są dziś projektowane i reklamowane jako odporne na ataki EMP. Klient płaci ogromne pieniądze za obietnicę, że jego podziemny schron przetrwa uderzenie EMP. Ciężkie pancerne włazy zamykają się tam od środka, dokładnie w chwili, gdy na powierzchni gaśnie prąd. Drugi scenariusz pochodzi jeszcze z czasów zimnej wojny i dotyczy pełnoskalowego konfliktu nuklearnego. Jest to mroczna wizja świata, która zakłada, że wyjście na powierzchnię może być niemożliwe przez kolejne kilkadziesiąt lat. Elon Musk opisał ten problem z perspektywy człowieka, który chce opuścić planetę i stwierdził, że w obliczu III wojny światowej musimy mieć pewność, że gdzieś w kosmosie przetrwa namiastka ludzkiej cywilizacji. W tym kontekście ratunkiem ma być opuszczenie naszej planety. Wróćmy jednak na Ziemię, gdzie powstają projekty takie jak Survival Condo, których przeznaczeniem jest ratowanie bogatych klientów, a nie całej ludzkości. Schrony z Survival Condo są wyposażone w systemy filtrujące skażenie radioaktywne i biologiczne. Mają utrzymać swoich mieszkańców przy życiu przez 5 lat bez wychodzenia na powierzchnię. Trzeci scenariusz jest jednym z tych niepozornych, ale to on jest najbardziej prawdopodobny. Chodzi o nagłe zerwanie łańcuchów dostaw. Żyjemy w świecie, w którym wystarczy jeden potężny cyberatak paraliżujący porty, albo wojna handlowa między USA i Chinami, która drastycznie ograniczy ruch towarów na morzach. Elita technologiczna świetnie zdaje sobie sprawę z tego, jak kruchy jest to system. Kiedy statki towarowe staną, w ciągu paru tygodni znikną zasoby, od których zależy nasze życie, a których nikt już lokalnie nie produkuje, jak leki i zaawansowane części elektroniczne. Prawdziwa apokalipsa nie musi przybrać postaci spadających bomb. Może przybrać postać pustej apteki albo wartej miliony dolarów maszyny, która staje się bezużyteczna, bo część potrzebna do jej naprawy jest niedostępna. Czwarty scenariusz jest nam najbliższy, ponieważ wszyscy byliśmy świadkami, jak może się on potencjalnie rozegrać. Przecież COVID zaczynał się bardzo niepozornie, aż nagle sparaliżował globalny system. Z dnia na dzień cały świat musiał zamknąć się w domach, a my boleśnie odczuliśmy, jak dla niektórych zwykły kontakt z drugim człowiekiem zaczął być postrzegany jako potencjalne zagrożenie. Analizując decyzje władz w tamtym czasie, można się tylko zastanawiać, do jakich kroków posunęłaby się, gdyby ten kryzys cały czas narastał. Miliarderzy zareagowali po swojemu. Tylko w pierwszych tygodniach lockdownu Vivos, ta sama firma, której szef straszył kanibalizmem, wyprzedała wszystkie miejsca w swoich schronach w ciągu zaledwie 4 dni. Dla elit zapas płynu do dezynfekcji i maseczek to stanowczo za mało. Weźmy za przykład potężny kompleks na hawajskiej wyspie Kauai, który jest wyposażony we własne generatory prądu i własne uprawy żywności. Cel jest jeden – całkowicie odciąć się od zainfekowanego świata i stworzyć własny ekosystem. To nie jest zwykły bunkier, w którym masz przeczekać najgorsze.
To samowystarczalna placówka na wyspie oddalonej o tysiące kilometrów od stałego lądu. Scenariusz 5 wydaje się być najbardziej kłopotliwy dla elit, bo w dużej mierze to oni sami go wywołują. Według relacji Rashkofa elitę z Doliny Krzemowej przeraża zapaść ekologiczna. Zwróć uwagę na ten absurd. Ci ludzie budują swoje imperia na gigantycznej eksploatacji planety. Zatruwają rzeki przy wydobyciu litu do nowoczesnych baterii instalowanych w ekologicznych, elektrycznych samochodach, a ich prywatne odrzutowce generują więcej CO2 niż małe państwa. Pomyśl o tym następnym razem, jak będziesz oddawał butelki do butelkomatu. A potem za zarobione w taki sposób miliardy wykupują ziemię w odizolowanej i bezpiecznej Nowej Zelandii. Wyższa temperatura może sprawić, że na horyzoncie pojawi się kolejny problem – uchodźcy klimatyczni. To nie jest problem dalekiej przyszłości. Wystarczy spojrzeć na tak zwany suchy korytarz w Ameryce Środkowej. Susze w Hondurasie i Gwatemali od lat niszczą lokalne rolnictwo, zmuszając część rodzin do migracji. Powodzie w Pakistanie z 2022 roku dotknęły około 33 milionów ludzi, a blisko 8 milionów ludzi straciło dach nad głową. Według IDMC tylko w 2025 roku burze, powodzie i inne katastrofy na świecie zmusiły prawie 30 milionów ludzi do opuszczenia swoich domów. Miliarderzy doskonale o tym wiedzą. Rozumieją, że kiedy temperatura skoczy o kolejne kilka stopni, ta rzeka ludzi zamieni się w ocean. Setki milionów zdesperowanych ludzi nie poddadzą się i nie umrą w ciszy. Ruszą z południa na północ. Prosto w kierunku tych samych murów, za którymi będzie chować się elita. I z tak ogromną falą nie poradzi sobie żadna prywatna ochrona. Ostatni scenariusz jest chyba najbardziej ironiczny ze wszystkich. Rashkoff zwraca tutaj uwagę na niesamowitą hipokryzję elit. Miliarderów wcale nie przeraża sztuczna inteligencja rodem z filmów science fiction. Nikt w Dolinie Krzemowej nie boi się, że Terminator z karabinem zapuka do ich drzwi. Przeraża ich coś znacznie bardziej przyziemnego. Gniew ludzi, których ich własne algorytmy pozbawią środków do życia. Zwróć uwagę, co dzieje się dziś. Sam Altman, szef OpenAI i twórca czatu GPT, inwestuje ogromne pieniądze w testowanie bezwarunkowego dochodu podstawowego, czyli UBI. Dlaczego to robi? Bo doskonale wie, do czego może doprowadzić jego biznes. W elitarnych kręgach z Doliny Krzemowej od lat krąży jedno kontrowersyjne pojęcie – klasa bezużyteczna. Ten termin rozpropagował Yuval Noah Harari. Pisarz, którego książki uwielbiają czytać ludzie tacy jak Mark Zuckerberg czy Bill Gates. Harari ostrzega w nich, że w dobie algorytmów i sztucznej inteligencji problemem nie będzie zwykłe bezrobocie. Problemem będzie niezatrudnialność. Mowa o setkach milionów ludzi, od grafików i copywriterów po analityków księgowych i kierowców, których modele językowe i automatyzacja po prostu na zawsze wypchnie z rynku. Ich umiejętności staną się całkowicie bezwartościowe. Jeśli więc ta gigantyczna masa ludzi straci poczucie sensu, a przede wszystkim możliwość opłacenia czynszu i zdobycia jedzenia, to ostatecznie wyjdzie na ulicę. Dlatego promowanie przez elity globalnych zasiłków to nie jest czysta filantropia. To kalkulacja, rzucenie finansowego koła ratunkowego po to, by tłum nie spalił ich rezydencji. To dokładnie ten sam mechanizm, co przy klimacie. Budujesz technologię, która eliminuje miliony etatów, a potem panicznie boisz się zemsty tych, których sam pozbawiłeś środków do życia. Impuls elektromagnetyczny, wojna nuklearna, całkowite zerwanie łańcuchów dostaw, globalna pandemia, fala uchodźców klimatycznych oraz klasa bezużyteczna, wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Co łączy wszystkie te scenariusze? W każdym z nich system, w którym elity mają nad nami władzę, z dnia na dzień po prostu przestaje istnieć. To moment, w którym miliardy dolarów na kontach stają się bezwartościowym zapisem na serwerze, a policja czy sądy nie są już w stanie obronić ich własności. Miliarderzy dlatego inwestują fortuny w podziemne schrony, bo z ich perspektywy mają najwięcej do stracenia. Przygotowują się więc na ten jeden, najgorszy dla nich scenariusz.
I skoro doskonale wiesz już, przed czym tak bardzo chcą uciec, pojawia się pytanie: jak dokładnie wygląda podziemny świat, za który płacą dziesiątki milionów dolarów? Sztuczne niebo. W serialu Silos, stworzonym na podstawie książek Hugh Howey'a, ocalała ludzkość wegetuje w gigantycznym schronie wkopanym w ziemię. Ta podziemna struktura to potężny betonowy walec, sięgający dziesiątki pięter w dół. Wewnątrz znajduje się ogromna spiralna klatka schodowa, łącząca wszystkie poziomy. Od wielkich, hałaśliwych generatorów prądu, przez strefy rolnicze z uprawami, aż po ciasne, duszne i ciemne kwatery mieszkalne. Cały ten kompleks jest surowy, industrialny i wyjątkowo ascetyczny. Wszędzie widać tylko szary beton i rdzewiającą stal. Ta architektura została zaprojektowana z myślą o przetrwaniu, w którym komfort nie ma dużego znaczenia. Właśnie tak większość z nas prawdopodobnie wyobraża sobie życie po apokalipsie. Chłód, mrok i klaustrofobia. Jednak rzeczywistość, którą projektują dla siebie dzisiejsze elity, wygląda zupełnie inaczej. Kiedy twórcy prawdziwych bunkrów dla najbogatszych zaczęli pracować pod ziemią, całkowicie odrzucili tę ponurą wojskową estetykę. W 2008 roku Larry Hall, deweloper z doświadczeniem przy projektach technologicznych dla rządowych kontraktorów, kupił opuszczony silos rakiety Atlas F w Kansas. Ten potężny obiekt powstał jeszcze w czasach zimnej wojny i według twórców Survival Condo należał do konstrukcji projektowanych tak, aby przetrwać bezpośrednie uderzenie nuklearne. Hall zamienił starą bazę wojskową w luksusowy apartamentowiec schodzący 15 pięter pod ziemię. Mieszkania rozeszły się za miliony dolarów, a klientów w ogóle nie interesowały wygody. Chcieli wiedzieć tylko jedno: jak długo przetrwają w środku, gdy świat na zewnątrz przestanie istnieć. Projekt Halla, Survival Condo, ma utrzymać przy życiu bez konieczności wychodzenia na zewnątrz dokładnie 75 osób przez 5 lat. Żeby to było możliwe, obiekt musi być samowystarczalny, dlatego zainstalowano w nim filtry oczyszczające powietrze ze skażenia, własną turbinę wiatrową na powierzchni, wspieraną przez ukryte głęboko pod ziemią wojskowe generatory prądu z gigantycznym zapasem paliwa. Aby z kolei zapewnić sobie stały dostęp do świeżego jedzenia, wewnątrz obiektu stworzono hodowlę ryb w zbiornikach oraz podziemne uprawy hydroponiczne, w którym rośliny rosną bez użycia gleby. Jak widzisz, to nie jest jakaś spiżarka z konserwami. To zamknięta pętla. Woda, prąd i jedzenie krążą tu w obiegu, podczas gdy świat na górze pogrąża się w chaosie. Zapewnienie tlenu i pożywienia jest niezbędne, ale co z ludzką psychiką, dla której wpatrywanie się w surowy beton może nie być wystarczające? I tu pojawia się ważny element architektury schronu. Okna. Zamiast nich na ścianach apartamentów powieszono ekrany, które wyświetlają las i niebo, a z głośników sączy się nagrany śpiew ptaków. I to nie jest jakaś fanaberia architekta. Te ekrany mają ograniczać klaustrofobię i oszukiwać umysł odcięty od świata zewnętrznego, żeby łatwiej zniósł życie pozbawione światła dziennego i poczucia wolnej przestrzeni. Podziemna baza staje się symulacją świata. W Dakocie Południowej istnieje projekt Vivos X Point. Firma przejęła teren dawnej bazy amunicyjnej Black Hills Ordnance Depot, w której skład wchodzi 575 żelbetowych bunkrów rozrzuconych po dawnym wojskowym kompleksie. Z zewnątrz wyglądają jak na wpół zakopane w ziemi iglo z gigantycznymi pancernymi drzwiami. Pierwotnie służyły do przechowywania bomb i amunicji. Każdy z nich to ponad 200 m2 pustej przestrzeni z wysokim, łukowatym sufitem. Różnica pomiędzy projektem Halla a Vivos polega na tym, że Vivos X Point sprzedaje swoim klientom surowy, pusty beton. To, co z nim zrobisz, zależy tylko od ciebie. Klienci przekształcają więc te puste hale w luksusowe, wielopokojowe rezydencje, wstawiając tam skórzane meble, nowoczesne kuchnie i podobnie jak u Halla, systemy ekranów udających prawdziwe okna. Kompleks w Dakocie Południowej to gotowy szkielet gigantycznego osiedla, w
w którym po katastrofie mają zamieszkać tysiące ludzi odseparowanych od reszty ludzkości kilometrami płotu i uzbrojoną prywatną ochroną. Deweloper ma w planach stworzenie sklepu wielobranżowego, podziemnej kliniki medycznej, teatru, siłowni, a nawet baru i restauracji przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców schronu. Vivos w swojej ofercie ma jeszcze jedną, bardzo dziwną usługę – skarbiec DNA. O co dokładnie w tym chodzi? No więc deweloper pobiera od swoich klientów próbki krwi oraz śliny, a następnie zamraża ich materiał genetyczny w kryogenicznych podziemnych kapsułach. Zapytasz, po co ten cyrk? Klienci, przygotowując się na najgorszy możliwy scenariusz, w którym ludzkość na powierzchni całkowicie wymiera, mogą zakładać, że jeśli w dalekiej przyszłości Ziemię opanuje nowa cywilizacja, to być może przy pomocy zaawansowanej nauki postanowi odtworzyć ich spróbówki. No bo przecież są tacy wyjątkowi. Najbogatsi tego świata szybko zrozumieli, że zbudowanie twierdzy byle gdzie może być niewystarczające. Spojrzeli więc na mapę świata i zadali sobie pytanie, gdzie znajduje się miejsce na Ziemi, które może zostać potencjalnie najmniej dotknięte przez katastrofę. Najlepiej, żeby było odizolowane, aby większość ocalałych ludzi nie mogła do niego łatwo dotrzeć. Azyl. Reid Hoffman, założyciel LinkedIn, wspomina o istnieniu pewnego kodu w kręgach z Doliny Krzemowej. Kiedy ktoś mówi kupiłem dom w Nowej Zelandii, nie musi dodawać nic więcej. To takie mrugnięcie okiem, ponieważ wszyscy doskonale wiedzą, co to oznacza. Mam gotowe wyjście, mam dokąd uciec, kiedy się zacznie. Nowa Zelandia nie jest przypadkowa, to jeden z najdalszych zamieszkanych zakątków planety, oddzielony od reszty świata tysiącami kilometrów oceanu. Stabilny, zielony, z czystą wodą i bez większych drapieżników. Dla kogoś, kto myśli kategoriami przetrwania za wszelką cenę, to gotowa, naturalna forteca. Wyspa na końcu świata, do której trudno dopłynąć. Kupując ziemię w Nowej Zelandii, wkraczasz do cichego kręgu ludzi, którzy zaplanowali swoją drogę ucieczki. Po amerykańskich wyborach w 2016 roku, kiedy połowa kraju poczuła, że ziemia usuwa im się spod nóg, ponad 13 000 Amerykanów zarejestrowało się, aby starać się o pobyt w Nowej Zelandii. W skali 300-milionowego kraju ta liczba może nie robić wrażenia, ale ludzie nie uciekali przed powodzią czy wojną. Uciekali, bo nie spodobał im się wynik głosowania. Najzamożniejsi Amerykanie nie poprzestają jednak na wniosku. Teksańska fabryka Rising S, która produkuje stalowe schrony odporne na wybuchy, w ciągu zaledwie 2 lat wysłała 7 swoich konstrukcji przez Ocean Spokojny, które następnie zostały wkopane głęboko w nowozelandzką ziemię. Miliarder i współzałożyciel korporacji Palantir, Peter Thiel, po niespełna 2 tygodniach, w zamian za potężne wsparcie kapitałowe dla lokalnych funduszy, zdobył obywatelstwo Nowej Zelandii i dzięki temu ma prawo w każdej chwili przekroczyć granicę. Wśród elit panuje pewien podział. Jedni, jak Thiel, szukają ratunku na odległej wyspie na końcu świata. Drudzy, jak Elon Musk, patrzą w górę. Musk od lat powtarza, że jeśli wybuchnie III wojna światowa, trzeba mieć pewność, że gdzieś poza Ziemią przetrwa namiastka ludzkiej cywilizacji. Dla Muska Mars nie jest więc tylko celem eksploracji, ale nadzieją, że ludzkość w największym kryzysie zdoła przetrwać. Niektórzy nie skupiają się tylko i wyłącznie na swoim przetrwaniu. Przenieśmy się na lodowy Svalbard. To tam, w starej kopalni węgla, wykutej w wiecznej zmarzlinie, powstał tak zwany arktyczny skarbiec kodu – Arctic Code Vault. W 2020 roku gigant technologiczny GitHub zamroził tam kopie aktywnych repozytoriów ze swojej platformy. Łącznie zapisano 21 terabajtów kodu na specjalnej utwardzonej taśmie Peak Film, która jest odporna na impulsy elektromagnetyczne i ma przetrwać w lodzie przez co najmniej 1000 lat. Głównym celem tej operacji jest tzw. data preparedness, czyli zabezpieczenie danych. Chodzi o to, że jeśli nasza cywilizacja całkowicie upadnie, ocalali będą mieli fizyczną kopię zapasową całego oprogramowania
żeby móc zrestartować cyfrowy świat. Znamy już całą architekturę ucieczki, od luksusowych silosów w Kansas po odległą Nową Zelandię, ale miejsca to tylko połowa historii. Dużo bardziej intrygujący są ludzie, którzy planują te ucieczki. Zobaczmy, kim oni są. Uciekinierzy. Twórca Facebooka, Mark Zuckerberg, buduje na hawajskiej wyspie Kauai kompleks, na którym razem z ziemią i ochroną wydał około $100 milionów. W środku zamontowano potężne, odlane z betonu drzwi, łudząco przypominające te z baz wojskowych, własne ujęcie wody oraz system śluz. Jednak kiedy zapytano o to twórcę Facebooka, ten udzielił niemal komicznej wypowiedzi, stwierdzając, że to tylko zwykła piwnica, a plotki o bunkrze na koniec świata są grubo przesadzone. Zuckerberg nie jest wyjątkiem. To cała rzesza ludzi, którzy budują pancerne schrony, ukrywając swój strach za PR-owymi tekstami. Pytanie, czy próbują oszukać nas, czy samych siebie. To pierwszy typ ucieczki. Ucieczka wizerunkowa. Najpierw stawiasz twierdzę z drzwiami rodem z wojskowych instalacji, a potem robisz wszystko, żeby uśpić czujność opinii publicznej. Dlaczego? Bo przyznanie wprost, że budujesz bunkier na koniec świata, równałoby się z ogłoszeniem, że spisałeś na straty ten sam świat, na którym dorobiłeś się fortuny. Zwróć uwagę na tę ironię. Człowiek, który zbił majątek na rzekomym łączeniu ludzi, po cichu buduje betonową klatkę, w której zamierza się od nich odgrodzić. Aby uniknąć niewygodnych pytań, najłatwiej jest stanąć przed kamerami i powiedzieć, że to piwnica, w której trzyma się przetwory. Zupełnie inną drogę wybrał sam Altman, który w przeciwieństwie do kolegów nie gryzie się w język i o swoich przygotowaniach mówi wprost. Zabezpieczył dla siebie ogromny kawałek ziemi w Big Sur, dzikim, górzystym i łatwym do odcięcia rejonie kalifornijskiego wybrzeża. Co dokładnie tam zgromadził? Lista brzmi jak ekwipunek z Fallouta. Altman otwarcie przyznaje, że ma przygotowaną broń palną, sztabki złota, jodek potasu na wypadek opadu radioaktywnego, antybiotyki, potężne zapasy wody i baterii, a nawet profesjonalne maski przeciwgazowe, pochodzące od armii kraju położonego tam, gdzie chce. Wszystko to czeka w pogotowiu na wypadek, gdyby zabójczy wirus albo sztuczna inteligencja wymknęły się spod kontroli. Altman powiedział, że stara się o tym za dużo nie myśleć, ale jest przygotowany na najgorsze. To daje do myślenia, że człowiek, który prawdopodobnie będzie miał ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądał nasz świat w przyszłości, bierze pod uwagę najgorszy scenariusz. Zabawne jest natomiast, że Altman reaguje na samo słowo bunkier tak samo jak Zuckerberg, uparcie unikając tego określenia. Peter Thiel, o którym była mowa już wcześniej, załatwił sobie prawne wyjście awaryjne, obywatelstwo dające mu prawo do zniknięcia w dowolnej chwili. Nie zamierzał jednak gnieździć się w hotelu. Kupił w Nowej Zelandii prawie 200 hektarów ziemi na kompletnym pustkowiu i planował wybudować gigantyczny, luksusowy kompleks, całkowicie wtopiony w krajobraz. Na jego nieszczęście, mimo miliardów dolarów na koncie, lokalne władze zablokowały projekt, uznając, że zniszczyłby tamtejszy krajobraz. Steve Huffman, szef Reddita, przeszedł laserową operację oczu, ponieważ stwierdził, że kiedy łańcuchy dostaw zostaną przerwane, zabraknie soczewek i okularów, a wada wzroku może stać się realnym problemem utrudniającym przetrwanie. Wszystkie te historie różnią się szczegółami, ale mają jeden wspólny mianownik. Na pewnym etapie najzamożniejsi ludzie tego świata uznali, że w każdej chwili coś może pójść nie tak i dojdzie do globalnej katastrofy. Pozostaje pytanie, jaki impuls albo jaka ideologia sprawiły, że zaczęli myśleć przede wszystkim o własnym przetrwaniu. Cześć, kanał rozwija się w zawrotnym tempie, za co oczywiście bardzo Wam dziękuję. Osiągnięcie 50 000 subskrypcji na kanale to ogromny sukces, ale moja chciwość nie pozwala mi na tym poprzestać, dlatego zachęcam do subskrybowania kanału, bo kolejny cel to 100 000 subskrypcji. Koniec żebrania, miłego oglądania. Technofeudalizm.
W 1997 roku, ponad dekadę przed powstaniem Bitcoina, wydano książkę, która z niezwykłą precyzją przewidziała narodziny kryptowalut. Tytułowa Suwerenna jednostka rysowała wizję świata, w którym najbogatsi użyją anonimowego cyfrowego pieniądza, aby ostatecznie uwolnić się od państwa. Cel był banalnie prosty: przestać płacić podatki i całkowicie odciąć polityków od jakiejkolwiek władzy nad ich majątkiem. Twórcami tej ideologii są James Dale Davidson i William Rees-Mogg, ale wstęp do jej późniejszego wznowienia napisał sam Peter Thiel i to on stał się dziś główną twarzą tego ruchu. Zacznijmy od tego, co ta książka w ogóle obiecuje. No więc suwerenna jednostka dzieli ludzkość na dwie kategorie. Na samej górze mamy około 5% społeczeństwa. Elitę, która w nadchodzącym chaosie będzie dyktować warunki. Na dole pozostaje cała reszta, skazana na życie w rozpadających się państwach. Według autorów, ta garstka wybranych wcale nie zamierza ratować upadającego systemu. Po prostu go opuści. Zamknie się w bezpiecznych enklawach i zbuduje nowy porządek, któremu znacznie bliżej do średniowiecznego feudalizmu niż do demokracji. Cały mechanizm ucieczki opiera się na finansach. Autorzy zapowiadali, że cyfrowe, anonimowe waluty pozwolą najbogatszym wymknąć się spod opodatkowania. Skutek? Państwo opiekuńcze, nagle odcięte od pieniędzy, zostanie zagłodzone i ostatecznie upadnie. Według tej wizji cyfrowa elita to niemal nowi bogowie, a reszta obywateli, żyjąca z pensji i płacąca podatki, zostaje sprowadzona do kosztu, do zbędnego balastu, pasożytów uczepionych z systemu opieki społecznej. Plan jest zatem prosty: finansowo zagłodzić system, zostawić zwykłych ludzi w rozpadających się państwach i wyjść z kapitałem tam, gdzie nie dosięgnie ich żadna władza. Jak ujęli autorzy, z tych gruzów wyłoni się nowy globalny porządek. Nie ma tu mowy o biernym oczekiwaniu na upadek. W tym scenariuszu najbogatsi naruszają fundamenty systemu, zakładając, że nie jest im on już do niczego potrzebny. Przy tej książce ruchy Thiela przestają wyglądać jak ekscentryczne fanaberie. Zaczynają przypominać realizację planu. Posiadłości w Nowej Zelandii, obywatelstwo, przenoszenie majątku za ocean, to wszystko niemal dosłownie powiela instrukcje z suwerennej jednostki. Przenieś swój ciężar polityczny na bezpieczne, obce terytorium na czas globalnego upadku i nie daj się obciążyć ratowaniem własnego kraju. Na to samo zjawisko można spojrzeć zupełnie inaczej. Douglas Rushkoff nie widzi w tym żadnej przezorności. Widzi w tym po prostu chorobę, którą ochrzcił mianem The Mindset, czyli wiara w to, że za pomocą pieniędzy i technologii możesz odgrodzić się od zgliszczy świata, do którego upadku sam się przyczyniłeś. W tej wersji miliarderzy to wcale nie są jacyś mędrcy, którzy jako pierwsi dostrzegli nadchodzący koniec. To ludzie, którzy sami przyczynili się do upadku cywilizacji, a swoją ucieczkę do bunkrów cynicznie nazywają rozsądkiem. Ta ideologia ucieczki przyniosła nieoczekiwany efekt. Kiedy opinia publiczna zorientowała się, co tak naprawdę planują miliarderzy, w internecie wybuchła prawdziwa paranoja. Bo skoro elita uznała, że zwykłe reguły moralne mogą przestać obowiązywać, to może przyjść moment, w którym nie cofnie się już przed niczym. Spiski. Każdy, nawet najnowocześniejszy schron ma jeden problem. Po katastrofie, kiedy pieniądze przestaną mieć znaczenie, prawdziwa władza może należeć nie do właściciela schronu, tylko do uzbrojonego człowieka odpowiedzialnego za jego ochronę. Stąd pojawił się pomysł nałożenia ochroniarzom obroży, pozwalających utrzymać dyscyplinę. Rushkoff zapamiętał konkretne zdanie. Miliarderzy rozważali, czy założyć ochroniarzom dyscyplinujące obroże w zamian za miejsce w schronie. Pomysł z zamkiem szyfrowym zainstalowanym na magazynie, gdzie przechowuje się jedzenie, jest też prawdziwy. Tak samo jak pomysł, aby ludzi zastąpić robotami bojowymi. Nic więc dziwnego, że w internecie zaczęły pojawiać się plotki i teorie spiskowe.
Na forach prepersów i na Reddicie pomysł obroży przeistoczył się w coś znacznie gorszego. W internecie krążą opowieści, że miliarderzy wszczepiają swoim ochroniarzom podskórne ładunki wybuchowe albo chipy, które można zdetonować w razie ich niesubordynacji. Niektórzy idą znacznie dalej, spekulując, że bunkry to nie są zwykłe schrony na wypadek wojny i że elity wcale nie ukrywają się przed przypadkowym końcem świata. Miliarderzy mają ten koniec wywołać i doprowadzić do kontrolowanego resetu społeczeństwa. W tym ujęciu bunkry postrzegane są jako podziemne centra dowodzenia dla gigantycznej, zaplanowanej z zimną krwią depopulacji. Druga teoria idzie w stronę całkowitego odrzucenia ludzkiej biologii. W tym wariancie podziemne twierdze są potężnymi serwerowniami, funkcjonującymi jako ołtarze dla sztucznej inteligencji. Pojawia się nawet przekonanie, że giganci technologiczni z Doliny Krzemowej zamierzają porzucić swoje fizyczne ciała, a ich ostatecznym celem jest cyfrowy transfer własnej świadomości do potężnych superkomputerów ukrytych głęboko pod ziemią. A to sprawi, że wyewoluują w nieśmiertelnych cyberbogów, ostatecznie porzucających nasz świat. Trzecia teoria łączy się z niedawnymi newsami rządu USA na temat UFO. W tym scenariuszu całe odtajnienie wojskowych akt o UFO to tak naprawdę potężna operacja psychologiczna elit, motywowana przekonaniem, że ludzkość potrzebuje globalnego wroga. Głównym celem tej operacji ma być wywołanie ogólnoświatowej paniki, która sprawi, że przerażeni obywatele oddadzą resztki swoich praw w zamian za złudną obietnicę bezpieczeństwa. Jak zawsze warto podkreślić, że nie istnieją jakiekolwiek dowody potwierdzające te teorie, dlatego należy je traktować jako czystą spekulację. Z tego wszystkiego, co dotychczas omówiliśmy, wyłania się obraz, w którym nasza wiara w zwykłą przezorność elit zaczyna słabnąć. Nowy król. Zaczęliśmy od pytania, które przychodzi na myśl każdemu, kto słyszy, że miliarderzy po cichu przygotowują się na apokalipsę. Może wiedzą o czymś, o czym my nie wiemy. Może mają dostęp do informacji, która wywołałaby globalną panikę. Ale paradoksalnie, to nie to jest najciekawsze. Najciekawsze jest to, co te bunkry mówią o nich samych. Ich ucieczkę możemy zinterpretować na 3 różne sposoby. Być może to zwykła przezorność. Jeśli masz miliardy na koncie, przygotowujesz się na każdą ewentualność, tak jak każdy z nas zamyka drzwi na klucz, ubezpiecza dom. Bunkier to po prostu ubezpieczenie ze specjalnym pakietem VIP. Chłodna kalkulacja ryzyka pozbawiona spisku i ideologii. Druga opcja to paranoja. Elity boją się świata, który znają już tylko poprzez własne ekrany i systemy kontroli. I im wyżej są w hierarchii, tym mniej dostrzegają prawdziwych ludzi, widząc wokół coraz więcej zagrożeń. Brytyjski badacz Luke Bennett opisuje mechanizm bunkrowej mentalności i odwołuje się do pojęcia logistyki percepcji Paula Virila. Według tej logiki człowiek zamknięty głęboko pod ziemią zaczyna poznawać świat tylko przez dane, ekrany, mapy i komunikaty, które zaczynają zastępować mu rzeczywistość. Klasyczny przykład to Hitler, ukrywający się w 1945 roku w berlińskim bunkrze. Dyktator odcięty od świata zewnętrznego był wpatrzony w mapy bitewne i modele jednostek wojskowych, które w realnym świecie często już nie istniały. W tym scenariuszu miliarderzy wcale nie uciekają przed katastrofą. Uciekają prosto w objęcia własnego strachu, a luksusowy schron, który ma ocalić ich życie, zamienia się w prywatny grobowiec. Trzecia opcja jest najbardziej bezwzględna ze wszystkich, bo zbiera wszystko, co dotychczas usłyszałeś, w jedną całość. W tej wersji wcale nie chodzi o strach czy przezorność, ale o władzę absolutną. Jeśli nasza cywilizacja upadnie, zniknie policja i przestanie działać prawo, to kto będzie dyktował wtedy warunki? Ten, kto ma jedzenie, wodę i własną armię. Bunkier przestaje być wtedy schronieniem. Staje się nowoczesnym zamkiem, a jego właściciel nowym królem. Być może miliarderzy nie uciekają przed końcem naszych czasów, tylko przygotowują się na moment, w
w którym stary świat upada i rodzi się nowy, całkowicie im podporządkowany. Który z tych trzech scenariuszy wydaje ci się najbardziej prawdopodobny? Zwykła przezorność, paranoja, czy może walka o władzę absolutną? A może masz na to wszystko zupełnie inne spojrzenie? Daj znać w komentarzu. Chciałbym podziękować Wam za subskrybowanie, lajkowanie oraz komentowanie moich filmów. Szczególne podziękowania dla osób wspierających. Wielkie dzięki.